Cześć, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art w nowym odcinku pełnym makijażowych inspiracji. Dzisiaj będziemy bawić się paletką Hyun Sensual Woman, którą przegłosowaliście w ostatnim odcinku serii, gdzie maluje się cały tydzień jedną paletą i ta paleta wygrała to głosowanie dosłownie knockoutem. Więc w tym odcinku pokażę Wam aż 6 prostych makijaży przy użyciu tej palety. Nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do oglądania. W tej palecie jest taki piękny odcień, który będzie idealny do smoky eye, więc od tego sobie zaczniemy. Zacznę sobie od cienia w kremie, który będzie moją bazą pod owe smoky eye. Tutaj sobie troszeczkę wyłożyłam i brudzę w nim pędzelek. Następnie nakładam na powieki. Pamiętajcie, żeby nie zatrzymywać się tylko na powiece ruchomej. Przenosimy kolor powyżej załamania i robię to samo na dolnej powiece, tylko zmieniam pędzelek na mniejszy. I pokrywam całą dolną powiekę i wewnętrzny kącik delikatnie również. Wyczyściłam pędzelek w ręczniczek i sięgam po odcień Russet i nim będę rozcierać sobie delikatnie mój cień w kremie, tutaj powyżej załamania powieki. A może jednak ten duży pędzel? Wyciągam na zewnątrz. To samo robię na dolnej powiece, czyli nabieram trochę Russeta i rozcieram. No i sięgamy po odcień Tari i nakładamy na całą powiekę. To samo z drugiej strony. Ja oczywiście nakładam palcem, bo to zajmuje po prostu 5 sekund. Trochę na dolną powiekę, ale dosyć blisko linii rzęs. Trochę rozcieram jeszcze ten cień, żeby nigdzie się nie odcinał. Może jeszcze odrobinę Mary w wewnętrzne kąciki. Ale to już tak opcjonalnie. Przyciemniam linię wodną czarną kredką. Można też użyć brązowej. Podkręcam rzęsy, zalotka Shuemura. No i tuszuję dużo maskary. Co? Nakładam dużo maskary. Na usta wlatuję konturówkę Diana z Glam Shopu. I na tomatowy błyszczyk z Hyun. To jest Soft Nude w odcieniu 61 Perfect Nude. Tak się prezentuje pierwszy makijaż, bardzo prosty, smoky eye. Sprawdzałam czas nagrywania i pomalowanie oczu zajęło mi 10 minut, także jest to naprawdę bardzo fajna, prosta, szybka propozycja, nawet na co dzień. Dzisiaj robimy sobie taki challenge, aby dopasować mój makijaż oka do tej mojej przecudownej bluzji, którą mam na sobie, bo w ogóle nie ruszam się dzisiaj z domu, kuruję resztki przeziębienia, więc nie chciałam już się zmieniać i przebierać i zostaję po prostu w tym. Nie wiem, czy mi się uda tą paletą jakoś idealnie dopasować, bo no tutaj nie ma takich pomarańczowych kolorów, ale pomyślałam, że na przykład te dwa całkiem mogą tutaj pasować. I może któreś z tych błysków, może to złoto? Zaraz coś wymyślimy. Zaczynam zatem odcieniem Skin, którym delikatnie zmatowię sobie powiekę, ponieważ dzisiaj robię makijaż na korektorze. On jest taki delikatnie brzoskwiniowy, więc może sobie tak lekko pokryję nim załamanie powieki. Ten kolor jest bardzo ładny, nie spodziewałam się. Nie wiem, czy go dobrze widać w kamerze, ale prezentuje się naprawdę fajnie i całkiem fajnie komponuje się z tą bluzą, bo ma takie brzoskwiniowo-pomarańczowe nuty w sobie. To może teraz ten odcień Charm, czyli nie ten złoty, tylko drugi, lekko różowy, na całą powiekę. To samo w wewnętrzne kąciki. I pędzelkiem łączę mat z błyskiem. Mały, skośny pędzelek moczę w mgiełce i będę nakładać odcień Cute na mokro. Zrobimy sobie z tego eyeliner. Maluję najpierw na otwartym oku, następnie przymykam i uzupełniam tą lukę. I kreskę namalowałam tylko w zewnętrznym kąciku, nie ciągnę jej wzdłuż linii rzęs, ale zrobię sobie jeszcze delikatny dzióbek w wewnętrznym kąciku. Obie kreski zrobione, sięgam z powrotem po ten błyszczący odcień Charm i przeciągam go trochę bardziej w kierunku środka powieki. Pozostało mi już tylko podkręcić i wytuszować rzęsy. Myślę, że do tego looku fajnie sprawdzi mi się maskara wydłużająca, więc użyję tej z L'Oreala. Powiem Wam, że wygląda to mega fresh i mega cute. Pomyślałam, aby na usta nałożyć również coś nieco pomarańczowego i wybrałam pomadkę z Fenty Beauty, to jest Mademoiselle w odcieniu Tiger Teeny. Bardzo mocno pomarańczowa czerwień. Nakładam pomadkę wklepującym ruchem na nałożony już wcześniej balsam do ust. Krawędzie lekko rozcieram pędzelkiem. Jeszcze raz lekko wklepuję produkt i gotowe. Nie wierzyłam w to, że się uda, ale jednak udało się dopasować makijaż pod moją przeuroczą bluzję w piesełki.
Czuję się w tym makijażu mega świeżo, więc jest to zdecydowanie coś, czego potrzebowałam. Koniecznie spróbujcie go u siebie. Witajcie moje słodkie mortadelki. Dzisiaj będzie petarda. Nic wam nie powiem, pokazuję. Widzicie to? Mam wizję, żeby było brokatowo, z ciemnymi ustami i bez rzęs. Zobaczymy, czy będzie to fajnie wyglądało. Zaczynam sobie od bazy Body Art Adhesive z Inglota, bazy Bady. I nakładam na powieki. Na powiekach mam odrobinę korektora tylko. I sięgam następnie po cień Euphoria, który jest takim brokatowym cieniem. I lecimy, nakładam go wklepującym ruchem na całą powiekę. I jak mówię całą, to mam na myśli całą, czyli aż pod samą brew, a nawet troszkę wyżej. A co? My sobie dodamy jeszcze troszeczkę brokatu tego z lamel, to jest brokat w żelu. Biorę pędzelek i w kilku miejscach po prostu dokładam kilka drobinek. Dołożę też trochę w wewnętrzne kąciki. Zobaczcie, zrobiło się mega biżuteryjnie. I wykończymy to nie nakładając maskary, a jedynie szminkę w ciemnobrązowym kolorze. Zobaczcie to. Będzie petarda. Wow. I kochani, look jest skończony. To jest właśnie tak proste. Specjalnie nie używałam maskary, aby mieć w tym makijażu taki bardziej modowy charakter, żeby był taki mega nowoczesny, taki wręcz trochę kosmiczny. Mi się ten efekt mega podoba. My favorite look so far. Dziś zaszalejemy sobie z tym fioletem. Zrobimy sobie takie proste, graficzne oko. Zaczynam sobie od czarnej konturówki, którą przyciemniam linię rzęs górnej powieki. I palcem nakładam odcień Sweet, ale ładny. Nakładam na całą powiekę. Na razie nie martwimy się kształtem, za chwilę będziemy go sobie naprawiać. Pamiętajmy, aby przenieść powyżej załamania powieki i wyciągam trochę na zewnątrz. Teraz bierzemy sobie płyn micelarny i patyczek do uszu, albo tak jak ja, takie jednorazowe kopytko do aplikacji produktów na usta. Moczymy sobie te kopytko w płynie micelarnym. No i robimy sobie tutaj ładne odcięcie. Jeszcze troszeczkę poprawię, ale zobaczcie, że już praktycznie jest to skończone, więc mega szybka sprawa. Skośnym pędzelkiem nabieram trochę odcienia Sweet i poprawiam gdzieniegdzie, tak żeby po prostu oczy wyszły bardziej symetrycznie. Tutaj już jest ok. Tutaj wcześniej delikatnie w tym miejscu jeszcze poprawiłam i wydaje się, że jest ok. Dodam jeszcze troszkę charmu na środek powieki, tak żeby coś tutaj się więcej działo. Podkręcam sobie rzęsy w zewnętrznej części i będę je tuszować. Może sięgnę sobie na początku po konturówkę Mleczna Czekolada z Glam Shopu. I na to szminka Hand Luxury Cashmere w odcieniu Smoke Nude 702. No dobra, i ociupinka 711 Sweet Plum. Kolejny makijaż skończony, bardzo prosta, szybka forma graficzna i właśnie mimo iż jest to makijaż graficzny, czy taki półgraficzny, to wciąż wygląda bardzo effortless i to mi się w nim mega podoba. Dzisiaj zrobimy sobie klasyczne cieniowanie w brązach. Zaczynam cieniem Fawn, którym przyciemniam zewnętrzny kącik i załamanie powieki. Wyciągam trochę na zewnątrz, a beżowym cieniem Criminal rozcieram jeszcze raz całość. Kryminalem pokrywam również tą wewnętrzną część oka i wracam do brązu, który nakładam na dolną powiekę. Teraz dodaję troszkę Russet, który jest bardziej żółty i może bardziej mi pasować do mojego golfu i nakładam go bardziej w wewnętrznej części nieruchomej powieki. I trochę wewnętrznej części dolnej powieki. Następnie skośnym pędzelkiem nakładam najciemniejszy cień, czyli Murky, wzdłuż linii rzęs, tak aby delikatnie tą linię przyciemnić. Czas na odrobinę błysku. Zaczynam od odcienia Mary, czyli takiego pięknego złota, który nakładam mniej więcej na środek powieki. A w wewnętrzny kącik wlatuje Delightful. Pozostało mi już tylko wytuszingować rzęsy. Na usta nakładam konturówkę Eveline Make a Shave w odcieniu Milk Candy. I użyję sobie pomadki z Belle Natural Beauty i to jest odcień 03 Smoky
Wood Natural Beauty Lipstick. I mamy kolejny makijaż skończony, bardzo szybka, prosta propozycja. Samo cieniowanie zajęło mi około 8 minut, więc bardzo szybka, bardzo szybka. Dzień dobry! Ostatni makijaż to będzie Halo Eye z fioletem. I zaczynamy sobie cieniem Fawn. I nim będę przyciemniać zewnętrzny kącik oraz wewnętrzny. Najpierw aplikuję trochę w zewnętrznym, przenoszę wyżej powyżej załamania i robię to samo w wewnętrznym kąciku. Nie wiem, co ta ręka tu robi. Dokładam trochę, żeby pogłębić odcień i czystym pędzelkiem rozcieram jeszcze raz całość. Biorę troszkę odcienia Skin, którym jeszcze raz rozcieram całość powyżej załamania powieki. Teraz przyciemniam brązem dolną powiekę. Teraz użyjemy sobie odcienia Murky, czyli najciemniejszego brązu, aby troszeczkę pogłębić nasze kąciki, czyli zaczynam od zewnętrznego i to samo w wewnętrznym. Przechodzimy do fioletu, który nakładamy na sam środek. Fiolet nazywa się Sweet. Ja oczywiście nakładam palcem. Dokładam też trochę na środek dolnej powieki, żeby było takie odbicie lustrzane. I rozświetlę sobie jeszcze kącik odcieniem Delightful. Możemy przejść do wytuszowania rzęs. Usta obrysowuję konturówką Mleczna Czekolada z Glam Shopu. I może użyjemy sobie matowego błyszczyka Heian Soft Nude w odcieniu 68 Wonder Nude. I ostatni makijaż jest gotowy. Bardzo elegancka propozycja na co dzień i od święta. Piszcie koniecznie, który z tych makijaży podobał się Wam najbardziej. Moje typy na pewno już znacie, więc przechodzimy do głosowania, której palety mam użyć w następnym odcinku. Postanowiłam wybrać sobie dwie starsze palety kolorowe. I jedną z nich będzie, w sumie jedna z moich ulubionych palet kolorowych, jest to Pokusa z Glam Shopu. Jest to bardzo nieoczywista paleta, którą da się zrobić i bardzo intensywne, żywe, kolorowe makijaże, ale też takie bardziej przygaszone i mega użytkowe. A drugą paletą jest starsza paleta, ale u mnie dosyć nowa i jest to paletka z Affectu In The Spotlight, której gama kolorystyczna totalnie do mnie przemawia, jest absolutnie przepiękna, więc wybierajcie, czy mam zrobić 6 makijaży pokusą, czy 6 makijaży paletką z Affectu. Czekam na Wasze komentarze, jeżeli filmik Wam się podobał, to koniecznie zostawcie po sobie jakiś ślad, komentarz, łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych tego typu odcinków. Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, hej!